To, co stoi za mną, najprawdopodobniej rozpoznajecie po sygnaturze świetlnej. Tak, to najnowsze Volvo XC90. Co się wydarzyło, że po 11 latach Volvo stwierdziło, że czas odświeżyć swój flagowy okręt, jeśli chodzi o SUV-y, które wożą dosłownie całe duże rodziny? Zapraszam Was do testu najnowszego Volvo XC90 w wersji B5. Sprawdzimy, co się zmieniło. No dobrze, mój drogi widzu, ale zanim przejdziemy do tego nowego szwedzkiego Volvo, nie zapomnij dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem, bo to dzięki Twojej subskrypcji my możemy także się rozwijać, pokazywać Wam coraz to ciekawsze samochody, jeździć na prezentacje, czy pokazywać Wam takie oto nowości. Więc co, jeśli jesteś nowy na kanale, dziękuję Ci za subskrypcję, a my przechodzimy sobie już do odświeżonego Volvo XC90. Tak, moi drodzy, w 2014 roku przywędrowało do nas Volvo XC90, o którym Wam opowiadałem w przypadku materiału, który możecie już znaleźć na kanale. Czarna, piękna XC90 też była u nas i właśnie od 2014 roku gości także w przeróżnych garażach w całej Polsce i na całym dosłownie świecie. I sprzedażowy, jeśli chodzi o Volvo, praktycznie niezmienialny, chociaż powiedzmy, jeśli chodzi o swoje lata generacyjnie, cały czas aktualizowany dosłownie w drobnych szczegółach, które tak naprawdę tylko wolwiarze są w stanie wyczuć i znaleźć właśnie pomiędzy tymi różnymi generacjami. Od 2014 roku cały czas zachwycała nas niesamowitym wykończeniem w środku, świetnym audio oraz co najważniejsze niestarzejącym się wyglądem nawet w 2024 czy nawet w 2025 roku. Co w takim razie wydarzyło się, że po 11 latach Volvo XC90 nagle dostaje mały lifting, a powiedzmy nawet i może dosyć duży lifting? A wszystko to zasługa elektromobilności i słowem Volvo o tym, że Volvo XC90 niestety odejdzie i zostanie zastąpione przez model EX90, który faktycznie został zaprezentowany prawie rok temu. Samochody się pojawiły, samochód z naprawdę dużym zasięgiem elektrycznym i co najważniejsze nadal niesamowitą ilością detali w środku, jakości, premium, audio oraz najwyższych możliwych oczywiście technologii, jeśli chodzi o Volvo. Jedno z najbezpieczniejszych Volvo, które aktualnie jest także oferowane. Ale sprzeciw klientów względem samochodu elektrycznego dla rodziny, tak dużego SUV-a 7-osobowego i nawet, niestety był tak duży, że Volvo zostało podstawione dosłownie pod ścianą. I klienci stwierdzili, że Volvo XC90 musi wrócić, bo jeśli nie, to pójdziemy do innych marek. Tak oto jest. Najnowsze Volvo XC90, szybki lifting, który był wymuszony przez klientów. I oto jest. Według Volvo nowe Volvo XC90. Według klientów stary brat, który jest odświeżony i faktycznie zmian jest 20 sztuk, jeśli chodzi o cały samochód, ale na pierwszy rzut oka już można zobaczyć, że Volvo XC90 nie mogło się zmienić. To jest trochę taki look jak na przykład G-klasa od Mercedesa. Od lat 70. kompletnie niezmienialna i nie może być zmienialna, bo klienci nie będą jej chcieli. I tak samo jest w przypadku, szczerze powiedziawszy, 90. To już jest tak klasyczny samochód, tak niesamowicie złączony właśnie z marką szwedzką, jaką jest Volvo, że nie można było tego zmienić. Zmiany są stylistyczne, drobne, ale na szczęście unowocześniające ten samochód, szczerze powiedziawszy, dosyć mocno. Zobaczcie też na przednią część, jeśli chodzi o ten samochód. Niby bardzo podobne, ale jednak odświeżone w kilku detalach, nawiązujące też do swojego elektrycznego brata, jakim jest EX90. Co prawda, w nowym Volvo zmiany także są. I zobaczcie także na cały przód, pas przedni, kolorystykę, bo tutaj mamy najwięcej zmian i tutaj naliczymy najprawdopodobniej te 20 zmian, które nastąpiło w najnowszej 90. Zacznijmy sobie od świateł. Światła, które bardzo charakterystycznie nawiązują do EX90, w którym ta sygnatura świetlna została bardziej rozszerzona, jeśli chodzi o Volvo, ale tutaj widać, że ten młot tora też został delikatnie odświeżony. Cały klosz jest bardzo mocno wyciemniony w środku. Oczywiście są to te topowe światła matrycowe, jeśli chodzi o Volvo, z nowym oprogramowaniem, co prawda z taką samą technologią, jeśli chodzi o to, co było wcześniej dostępne, ale nowsze oprogramowanie działa jeszcze sprawniej oraz moc świecenia została jeszcze bardziej poprawiona. W końcu to szwedzki samochód, gdzie w lesie trzeba naprawdę mocno doświetlić czasem warunki. Bardzo ładnie, luksusowo narysowane, wyciemnienie tego klosza oraz cała ta nowa sygnatura, jeśli chodzi o młot tora, wygląda jeszcze lepiej i jeszcze bardziej premium. Ta dolna część jeszcze została tutaj dołożona w formie takiego chromowanego elementu. Jeśli chodzi właśnie o nowe Volvo XC90, występuje ono w wersji z jasnymi dekorami oraz także z czarnymi, więc tutaj, drodzy klienci, nie zmieniło się zbytnio nic. Nadal możecie zrobić sobie czarną gangsterkę lub takiego chromowanego przyjemniaczka. To zmieniła się paleta kolorystyczna, chociaż pozostało znanych nam kolorów też dosyć sporo. Nadal możecie go mieć w takim pustynnym, pięknym
tym złotym kolorze. Nadal możecie go mieć w krystalicznej bieli, ale co najważniejsze kolor Denim Blue znany z V60, V90 i jeszcze paru innych modeli, tak jak widzicie na naszym samochodzie też jest. Najważniejszym kolorem, który teraz przywędrował, jest także kolor wiśniowy. A kolor wiśniowy zwany Mulberry Red w szczególności Wam przypadnie do gustu, jak zobaczycie go na żywo. Kolor, który ma niesamowitą głębię, który staje się wieczorem dosłownie powiedzmy idący w czerń, a w ciągu dnia jest niesamowicie przyjemnym kolorem śliwkowym. Najważniejszą zmianą, tak jak zauważyliście, jest także grill. Grill, który teraz dosyć sporo się zmienił, delikatnie się także poszerzył względem tego, co było dostępne w poprzedniej 90. Teraz jest bardziej luksusowy. Dodano tutaj te charakterystyczne żeberka dla Volvo i tak jak widzicie idą trochę tak jak nowoczesne meble szwedzkie, dosłownie w takim charakterystycznym wzorze. Duże logo Volvo, które ma także ukryte kamerę od systemu 360 stopni i tutaj za dużo już zmian nie ma. Dolna część zderzaka delikatnie zliftingowana, podniesiona oraz z delikatnym chromem na dole. To wszystko daje taki bardzo przyjemny look, a nadal jakby za dużo się nie zmieniło, więc drodzy klienci, to nadal jest to Wasze kochane Volvo XC90, tylko delikatnie odświeżone. Koła, tak jak możecie zauważyć, też zostały zmienione. Mamy tutaj przeliftingowane nadwozie, to koła też przydałoby się minimalnie odświeżyć. Jeśli chodzi o to, co możecie dostać, to w najniższych wersjach wyposażenia zaczynacie sobie od 20-calowych kół. Następnie możecie wybrać sobie te standardowe koła, jeśli chodzi właśnie o wersję Ultra, czyli 21-calowe obręcze, jeśli chodzi o Volvo. Bardzo charakterystyczny wzór dla Volvo, dostępny także wcześniej, ale teraz w wersji po faceliftingowej został odwrócony cały ten wzór do góry nogami. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że elementy chromowane, które były wcześniej, czyli te główne ramiona, zostały zamienione z tymi drobniejszymi ramionami, dzięki czemu dosłownie po prostu uzyskano nowy, świeższy wzór i szczerze powiedziawszy, to jest jeden z bardziej ładnych wzorów, jeśli chodzi o Volvo. Taki na klasyczny, nie wyróżniający się bardzo mocno z tłumu, ale kiedy zaczyna nabierać ten samochód prędkości i te koła zaczynają jeszcze bardziej rotować, to faktycznie dostaje to niesamowitego sznytu premium, w szczególności właśnie przez te polerowane ranty, które stają się bardzo wyraziste. I co najważniejsze, w najwyższych wersjach wyposażenia możecie sobie skorzystać z większych kół, czyli 22-calowych obręczy, które są dostępne, ale szczerze powiedziawszy nie polecam, ze względu także na komfort. A jeśli chodzi o komfort w tym samochodzie, to nie ma zbytnio za dużo zmian, chociaż podstawowe zawieszenie zostało totalnie zmienione, o czym Wam opowiem we wrażeniach z jazdy, ale dla osób ceniących jeszcze wyższy komfort dostępny w tak dużym SUV-ie oczywiście jest dostępne zawieszenie pneumatyczne za 11 000 złotych. Jest to takie samo zawieszenie, jak było dostępne wcześniej, tylko dostało nowsze oprogramowanie, dzięki czemu faktycznie jeszcze dostało boosta, jeśli chodzi o swój komfortowy tryb. Co ważne, jeśli chodzi o zimówki, samochód wyjeżdża na najnowszych możliwych Continentalach Winter Contact 8, więc mamy tu oponę premium, zawieszenie premium i do tego bardzo ładny wygląd, jeśli chodzi o felgi. Ale klasyki, moi drodzy, się nie zmienia, dlatego Volvo XC90 też się zbytnio nie zmieniła. Boczna część stylizacji praktycznie nie zmieniono tutaj nic. To samo Volvo, nadal kanciaste, nadal dosyć masywne, nadal duże, prawie 5 metrów długości, prawie 3 metry rozstawu osi, nadal charakterystyczny prześwit, który możecie zwiększyć za pomocą pneumatycznego zawieszenia nawet do 23 cm, napęd na 4 i te oto denerwujące progi, których dosyć mocno nie lubię w tym samochodzie, ale nadal możecie je wybrać. Tutaj zmian praktycznie nie ma. Można by się doszukiwać jakichkolwiek elementów pod tytułem minimalne zmiany w dokładkach czy jakichkolwiek elementach, ale szczerze powiedziawszy znam te samochody jak własną kieszeń i ja nie widzę tutaj praktycznie żadnych zmian. I nie zmienię to faktu, że Volvo XC90 nadal świetnie się prezentuje i tutaj nie ma co kompletnie zmieniać. Po co zmieniać coś, co jest tak charakterystyczne i nadal wygląda świeżo, nawet po 11 latach? Chwila, wróć. Jeśli chodzi o tylną część, zmieniono lampy. Są teraz bardziej przyciemnione oraz dolną część zderzaka, bo nie mamy teraz fake wydechów. Tak jak było, to ogólnie nie mamy wydechów. No i lampy są bardziej ciemne, bardziej premium. Tyle. A czy jakiekolwiek zmiany zaszły pod maską tego dużego flagowego okrętu? Nie, bo po co zmieniać coś, co jest dobre? I szczerze powiedziawszy, też jestem tego zdania, że
w Volvo jest wystarczające, 2 litry i w zupełności to, co było dostępne i to, co jest aktualnie dostępne także. I tak jak widzicie, maska nadal się otwiera dosłownie do niebios. Co mamy pod maską? Aktualnie dostępne są tylko i wyłącznie 2 silniki. B5, miękka hybryda, którą możecie znać z poprzednich oczywiście edycji tego samochodu, oraz wersja T8, czyli hybryda typu plug-in o mocy 455 koni. My dzisiaj aktualnie testujemy wersję B5, czyli tą najbardziej rozsądną, jeśli chodzi o wybór tego samochodu jako nowy samochód właśnie do waszej rodziny. Silnik B5, 2-litrowe, 250-konne dziecko, które naprawdę bardzo dobrze napędza cały ten samochód, połączone z napędem 4x4, plus do tego 8-biegowa skrzynia biegów. To wszystko robi naprawdę bardzo przyjemne wrażenie i pasuje charakterem do tego samochodu niesamowicie. Dlaczego uważam, że ten silnik jest idealnie stworzony do tego samochodu? Dlatego, że te 250 koni oczywiście nie zachęca do tego, żeby niesamowicie mocno przyspieszać tym samochodem. Chociaż sprint do pierwszej setki, jeśli chodzi o 90, nie jest złym elementem, po 7,7 sekundy do pierwszej setki. Oczywiście dla was żeśmy sprawdzili. Bo ten samochód naprawdę jest bardzo przyjemnie dynamiczny. No i co najważniejsze, 250 koni tutaj w zupełności wystarcza, 350 Nm momentu obrotowego także w zupełności wam wystarczy i co najważniejsze, spalanie. Spalanie tego samochodu nie jest na niebotycznie wysokich poziomach. Spalanie na trasie z Warszawy, bardzo pozytywny wynik, 9,2 litra jadąc od 120 do 140 km na godzinę, średnio w większości prawie 130 km na godzinę. Jeśli chodzi o tą jednostkę, da się osiągnąć spokojnie wynik WLTP, czyli 8,8 litra, w szczególności kiedy przemierzacie tym samochodem dłuższe dystanse po autostradzie, czy cię na przykład w trybie delikatnie pozamiejskim, wycieczki z rodziną nie będą dosyć mocno kosztowne. Spalanie w dłuższej trasie, jeśli chodzi o taką typowo rodzinną wycieczkę, prawie 400 km zrobione, średnie spalanie na poziomie 9 litrów, jadąc połowę autostradą oraz połowę drogami krajowymi. Więc czy Volvo XC90 jest oszczędne? Tak. Do tego 70-litrowy zbiornik paliwa daje wam zasięg powiedzmy nawet 700, 800, a jak się postaracie nawet bliżej 850 km, bo po prostu samochód niewiele pali. Jeśli chodzi o tryb miejski, jednostka jaką jest właśnie B5 jest naprawdę bardzo przyjemną, miękką hybrydą, dzięki czemu faktycznie te pierwsze metry w korkach rusza właśnie za pomocą silnika elektrycznego, który jest tutaj właśnie w formie zamiast rozrusznika. Do tego bardzo przyjemnie, miękko startuje, ale to są elementy, które znamy także już z ostatnich wypustów 90 czy także i 60. To najważniejsze, w mieście nie pali nie wiadomo jak horrendalnych także ilości paliwa. Od 9,5 maksymalnie po 10,5 litra to jest taki normalny średni wynik, jeśli chodzi o 90. Przypominam, jest dużym, 7 nawet osobowym samochodem, który waży okolice 2 ton. Dodatkowo jakbyście chcieli mieć możliwość ładowania tego samochodu jako hybrydę typu plug-in, to jest także taka opcja, czyli wersja T8 i to jest najwyższa wersja cennikowa, jeśli chodzi o napęd tego samochodu, 455 koni, 5,4 sekundy do pierwszej setki, sporej wielkości akumulator umożliwiający nawet jazdę na prądzie z waszego garażu nawet do 90 km, jeśli chodzi o zasięg i to robi bardzo przyjemne wrażenie. Taka wersja w zupełności będzie wystarczać osobom, które faktycznie mogą sobie pozwolić na ładowanie tego samochodu w garażu, ale to dla was żeśmy testowali w przypadku poprzedniej generacji, tutaj Haldex, a tam symulowany napęd 4x4 za pomocą silnika elektrycznego, ale oba działają fenomenalnie i są przygotowane na typową szwedzką zimę, więc na pewno się nie zawiedziecie. A tak to jest naprawdę bardzo przyjemnie i tutaj nie trzeba było robić dużych zmian. I tak oto właśnie wygląda XC90, jeśli chodzi właśnie o silnikownię.
Ale czy praktyczności zostało w tym samochodzie tak, żeby sprostać oczekiwaniom nawet i dużej rodziny? Okazuje się, że tak, bo nadal Volvo oferuje po pierwsze wariant 5-osobowy oraz także 7-osobowy, tak jak w naszym przypadku. Widzicie, tej przestrzeni nawet przy rozłożonym ostatnim rzędzie siedzeń jest naprawdę sporo. Spokojnie tutaj jest niecałe 200 litrów pojemności, więc wykorzystacie to na pewno na niejedną walizkę kabinową. Czy dokonano jakichkolwiek zmian, jeśli chodzi o ostatni rząd siedzeń? Tutaj nie. Niestety nie. Nadal jest to rząd siedzeń, w którym raczej bym posadził dwójkę małych dzieciaków niż bardziej jakkolwiek dorosłych. Ze względu na to, że ja mam 1,80 m wzrostu i tak jak ostatnio wam mówiłem w poprzednim filmie, tak nadal to potwierdzam. Jak macie odsunięte fotele w drugim rzędzie siedzeń maksymalnie do tyłu, to ja nie jestem w stanie tutaj nawet zmieścić nóg. Ale na szczęście, kiedy delikatnie przesuniecie ten rząd drugi do przodu i minimalnie zmniejszycie jakkolwiek komfort pasażerów w tym drugim rzędzie siedzeń, to tutaj robi się całkiem przyjemnie i tej przestrzeni zbytnio za dużo nie brakuje. I co najważniejsze, nadal są przyjemne udogodnienia, takie jak miejsce na kubeczek, jakieś dodatkowe miejsce, żeby odłożyć jakkolwiek telefon i co ważne, skóra na pach, jeśli chodzi o ten samochód, nieważne w którym rzędzie siedzicie, nadal jest tak samo przyjemna i nadal tak samo jest miękka. Nad głową przestrzeni nadal jest sporo, czyli po prostu Volvo nie zrobiło tutaj nic. Tutaj raczej dzieciaki niż dorośli, ale ewentualnie w razie W jakkolwiek tutaj kogoś też jesteście w stanie wsadzić. I co ważne, wysiada się stąd nadal dosyć przyjemnie, bo otwór drzwiowy i odsunięcie tego fotela pozostaje nadal na dosyć sporym poziomie. Dodatkowo, jakbyście chcieli faktycznie mieć większą pojemność bagażnika, a nie przewozicie aż tak dużej ilości osób, tej przestrzeni naprawdę też nie brakuje, bo wystarczy położyć fotele i momentalnie przestrzeń się także zwiększa. Co prawda, trzeba przesunąć delikatnie przedni rząd, żeby to miało ręce i nogi. Dajcie sekundę. No i teraz dosłownie można tutaj przewozić niemało, bo Volvo tutaj mówi o nawet 5 różnych walizkach, z czego największych możliwych formatów. 680 litrów pojemności bagażnika. Robi to piorunujące wrażenie, w szczególności, że jest tutaj oczywiście płaska podłoga oraz ta kubatura, która jest naprawdę taka bardzo przyjemna do pakowania. Dodatkowo, jak będziecie chcieli, położycie sobie drugi rząd foteli, to wtedy macie 1870 litrów pojemności, co daje oczywiście nieograniczone możliwości prawie załadunku, więc szwedzki samochód daje wam na pewno możliwość przewiezienia dosłownie mebli ze szwedzkiego sklepu, wybudowania domu i zajęcia się także rodziną. W końcu to Volvo zawsze tym niesamowicie mocno pomagało. Przestrzeni, wykończenie oraz to wszystko jest na najwyższym możliwym poziomie oraz także samo oświetlenie tego bagażnika jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Nawet takie małe dodatki jak trzymacze pasów, jeśli chodzi o ostatni rząd siedzeń, w momencie kiedy z nich nie korzystacie, możecie sobie je tutaj zapiąć i nie latają wam po bagażniku. Od przestrzeni tu nie brakuje i co najważniejsze, nie zmieniło się to względem 90 przedliftowej, więc tutaj nadal jest bardzo, bardzo prorodzinnie. Elektrycznie zamykana klapa, do tego możliwość skorzystania z haka holowniczego, tylna pneumatyczna oś, dzięki której możecie regulować sobie wysokość całego zawieszenia, no to daje wam naprawdę nieograniczone możliwości. A, i co najważniejsze, na haku macie też spory uciąg. Jak to w przypadku 90, niesamowicie duże wnętrze i nadal rodzinny, konkretny samochód. Nie zmieniono tutaj praktycznie nic, ale nadal chcę wam opowiedzieć o tym, że w XC90 możecie dostać nawet szoku premium, jeśli chodzi o tylną część nadwozia i właśnie ten drugi rząd foteli. Mega przyjemne materiały, do tego ta skóra nappa, która jest także właśnie na tylnym rzędzie i w ostatnim, więc jeśli chodzi o przestrzeń, tu naprawdę jej kompletnie nie brakuje. Zobaczcie, ile mam przestrzeni jeszcze pomiędzy nogami a fotelem. Jakkolwiek byście chcieli więcej dostarczyć przestrzeni na nogi pasażerom w ostatnim rzędzie siedzeń, to jesteście w stanie także sobie odpowiednio to wszystko wyregulować i naprawdę maksymalnie możecie podjechać w takiej formie, gdzie ja dosłownie tylko delikatnie dotykam kolanami do fotela. Maksymalnie mogę się odsunąć w takiej formie, kilkanaście dosłownie możliwych stopni, jeśli chodzi o regulację też oparcia. Nadal pozostał tutaj niewielkiego rozmiaru tunel. Ten tunel niestety jest ze względu na to, że ta wersja oraz ogólnie wersje XC90 są przygotowane pod to, żeby był tutaj możliwość zakupienia napędu na 4. Pozostał taki sam układ klimatyzacji czterostrefowej, podgrzewane skrajnie fotele, dodatkowo także złącza USB-C teraz pozostawione są tutaj na dole. Z takich ciekawych elementów, które nadal Volvo też oferuje, to oprócz podłokietnika niewielkiej wielkości, to mamy tutaj bardzo fajny patent dla waszych dzieciaków. W momencie, kiedy nie macie ze sobą fotelika, możecie skorzystać z wbudowanego fotelika, które Volvo ma dosłownie tutaj. Tak, środkowy fotel zawsze delikatnie zmniejszony,
zmienionych rozmiarów możecie to wykorzystać po prostu jako fotelik dla waszego dziecka, który jest oczywiście trochę mniejszy i będzie mu tutaj też w zupełności wygodnie. I taki element schowany jest tutaj dosłownie na środkowym fotelu już prawie powiedzmy od ponad 20 lat, bo w pierwszych dosłownie S60, V40 takie elementy się pojawiały. Klimatyzacja na słupkach oraz ta przyjemna podsufitka z mikrofibry nadal tutaj jest w jasnym kolorze, w czarnym kolorze, w zależności od waszej konfiguracji, oraz to, że nawet są cykorłapki obszyte skórą, tutaj nic się kompletnie nie zmieniło. Roletki dla waszych dzieciaków oraz bardzo przyjemnie wykończone wszystkie także drzwi. Te materiały nadal pozostały na jakości premium w 100%. Prawdziwe drewno, prawdziwe aluminium od głośników Bowersa i co najważniejsze dosyć sporo uchwytów także na kubki czy jakiekolwiek butelki większe, więc tutaj na pewno wasze dzieciaki, czy także i osoby, które będziecie przewozić, będą w 100% zadowolone. Tu się nie zmieniło kompletnie nic względem przedlifta. Poliftowa 90? Czuje się tutaj dosłownie jak w domu. Tak, w tym szwedzkim, minimalistycznym domu. Tutaj zadbano o wszystkie możliwe szczegóły i co najważniejsze, XC90 nie idzie z trendem. Tak jak w większości marek premium, że tniemy delikatnie koszty, zmieniamy materiały, może klient się jakkolwiek nie kapnie, że tutaj zastosowaliśmy troszeczkę innego rodzaju skórę albo skórę wegańską. Nie ma mowy, Volvo to Volvo. W przypadku Volvo macie do wyboru nadal dostępną, możliwą skórę nappa, za którą oczywiście trzeba trochę dopłacić, ale jest to najprzyjemniejsze, co możecie zrobić w tym wnętrzu. Oprócz tego, że macie 3 dostępne kolorystyki, takie jak wam pokazywałem już długi czas na naszym kanale, to faktycznie jest czerni oraz jest ta piękna, biała, alpejska skóra, która niesamowicie mocno mi przypada do gustu ze względu na to, że robi piorunujące wrażenie. I jeśli chcecie mieć samochód, który od razu po wejściu otula was oraz daje taką przyjemność, to w szczególności możecie wybrać sobie jasne wnętrze, bo będziecie niesamowicie mocno zadowoleni. Fotele jak to Volvo, nie zmieniło się tutaj nic, to jest nadal platforma premium z tymi świetnymi fotelami, pasami, które od 1959 roku dosłownie dbają o nasze bezpieczeństwo i co najważniejsze także posiadają systemy dopinania pasów, jak to w przypadku Volvo, podczas jakichkolwiek nieprzewidzianych sytuacji na drodze. Dodatkowo fotele mają możliwość sterowania naprawdę w dosyć sporej ilości kierunków, co najważniejsze, jak to w przypadku Volvo, możliwość także wydłużenia sobie siedziska oraz możliwość sterowania podgrzewaniem, wentylacją oraz dodatkowo także masażem. 5 różnych programów masażu, 3 różne intensywności oraz 3 różne szybkości tego masażu. Fotel, z którego na pewno będziecie niesamowicie mocno zadowoleni. Możliwość zaciśnienia boczków, możliwość dopasowania go dosłownie do własnej krzywizny kręgosłupa. To są fotele, na których ja z chęcią mógłbym przejechać dosłownie całe Stany Zjednoczone, całą Europę i zawsze wysiądę z nich naprawdę mocno zrelaksowany, ale o to chodzi w 90. I tutaj nie zmieniło się kompletnie nic. Cieszę się, że nadal Volvo dba o swoich klientów pod względem właśnie ich zdrowia, jeśli chodzi właśnie o te fotele, bo fotele to robią tutaj piorunujące wrażenie na długich trasach. Ale wnętrze musiało się jakkolwiek chociaż trochę zmienić, żeby klienci wiedzieli, że to już jest ta nowa poliftowa wersja i w przypadku faktycznie XC90 zmieniono trochę deskę rozdzielczą i dopracowano niewielką ilość szczegółów, którą szczerze powiedziawszy w Volvo naprawdę już ciężko dopracowywać ze względu na to, że 90 była wręcz samochodem powiedzmy już prawie idealnym. W przypadku nowej XC90 co możecie znaleźć względem poprzedniej? Zmieniono niedużo, na pewno nie zmieniła się jakość materiałów, te materiały nadal są po prostu prześliczne oraz przemiękkie w dotyku. Cała deska rozdzielcza jest pokryta skórą, to są prawdziwe nitki. Wszystko co dotkniecie to jest także prawdziwe drewno, aluminium oraz co najważniejsze ta mikrofibra, która jest tutaj na słupkach, czy powiedzmy alcantara też jest prawdziwa. Nie znajdziecie w tym samochodzie jakiegokolwiek podrabianego elementu, czy jakiejkolwiek dosłownie ściemy, bo tutaj wszystko jest po prostu przyjemne i naturalne w dotyku. Zmieniło się trochę, zmieniło się na przykład ta część deski rozdzielczej, teraz nie jest już plastikowa, tylko powiedzmy pokryta bardzo przyjemną bawełną, która ma także takie przeszycie, dające jak w meblach z Ikei. Co najważniejsze, drewno pozostało prawdziwym, naturalnym drewnem, które nie ma jakiejkolwiek żadnej okleiny czy klaru, bardzo przyjemne, matowe i czuć pod palcem dosłownie słoje. Dolna część deski rozdzielczej też jest pokryta bardzo wysokiej jakości gumą oraz skórą. Całe zmienione kilka detali, na przykład zmieniła się kierownica
kierownica, która jest dosłownie taka sama, wygląda wręcz identycznie, ale została minimalnie przeprojektowana, wygląda wręcz prawie powiedzmy identycznie, może poza tą dolną częścią. Teraz jest bardziej tak mniej toporna, jeśli chodzi o swój projekt, bo wcześniej tutaj nie było tej przestrzeni. Aktualnie Volvo teraz wycięło ten fragment kierownicy po to, żeby nadać troszeczkę charakteru. Powiedzmy szczerze, ta kierownica już jakkolwiek kiedyś była, bo w wersji R-Design na początku 2014, 15 czy tam 16 roku też było takie wycięcie. Zmieniono logo, jeśli chodzi o to logo na poduszce powietrznej, teraz jest takie bardziej nowoczesne, nie ma już jakkolwiek konturu. W środku jest dosłownie zatopiony napis Volvo z bardzo ładną czcionką, polakierowane kolor dosłownie tej kierownicy. Kierownica nadal jest przyjemna, wykończona ze świetnych materiałów, na zewnątrz jest czarna, w środku jest biała. Przed oczami ten sam wyświetlacz, te same możliwości, nadal praktycznie za duża ilość konfiguracji tutaj nie występuje. Mamy wszystko to, co powinno być, czyli totalny dosłownie minimalizm. Przed oczami kierowcy nadal pozostał ten sam head-up display, bo Volvo nie miało czasu na to, żeby jakkolwiek go zmodernizować, żeby miał nowszą grafikę, czy jakkolwiek był większy, więc tutaj jeśli jeździliście 90, to dosłownie będziecie mieć to samo. Zmieniono maskownicę głośników Bowersa. Głośniki, jeśli chodzi o Volvo, to zawsze była ta topowa liga. W 2014 roku, jak zaprezentowano tutaj system nagłośnieniowy Bowersa, wszystkim dziennikarzom, wszystkim osobom, które te samochody posiadały, spadły dosłownie kapcie z nóg, jak to potrafi niesamowicie brzmieć. Samochód jest horrendalnie dobrze wyizolowany, ma niesamowitą ilość głośników, konkretny system audio i to wszystko zostało okropnie polepszone podobno i jeszcze bardziej zoptymalizowane, ale największymi zmianami to są dosłownie maskownice głośników. Teraz aktualnie nie mają takiego meszowego stylu, jeśli chodzi o siateczkę, tylko tutaj pojawiły się takie dosłownie rąby. Na tej górnej części, na tej dolnej, czy najważniejszym także głośniku centralnym, który jest charakterystyczny dla Volvo, więc na tym środkowym kółku też pojawił się ten nowy wzór, jeśli chodzi o maskownicę głośnika. Ale co najważniejsze, to nadal gra wybitnie i sala koncertowa tutaj jest po prostu niesamowita. Jak widzicie, przywędrował tutaj większy tablet. Tak, 11,3, 11,2 cala podaje Volvo. To jest ten sam wyświetlacz, co znajdziemy w przypadku najnowszego EX30. Został on tutaj trochę, tak powiedzmy, doklejony na siłę. Wcześniej było to bardzo ładnie wkomponowane w deskę, co prawda delikatnie mniejszych rozmiarów. Na początku oczywiście z systemem volvowskim, a potem z systemem Google Automotive. Teraz większy, bardziej wystający, trochę taki powiedzmy doklejony, dwa nawiewy komponujące się razem z nim nadal w takiej pięknym zamykaniu, dosłownie z tym mikro kliknięciem w środku. Można się zachwycać takimi drobnostkami. W środku układ Google'a, typowy Google Automotive z Google Asystentem na pokładzie, z możliwością korzystania z Apple CarPlay, Android Auto, jakbyście chcieli, chociaż tutaj jest kompletnie to zbędne. Korzystanie także z aplikacji zewnętrznych, takich jak Spotify, Tidal i jeszcze parę różnych innych rodzajów także systemów streamingowych, bo w tym samochodzie chce się słuchać tylko i wyłącznie streamingów ze względu na jakość audio, która po prostu wtedy dostaje jeszcze dodatkowego kopa. Co najważniejsze, działa to naprawdę sprawnie, samochód jest połączony cały czas z internetem, połączony z waszym telefonem. Zmieniono trochę jakość, jeśli chodzi o kamery 360 stopni oraz ich ogólnie możliwości działania. Teraz te widoki są bardziej przyjemne i korzysta się z tego jeszcze lepiej, więc to na pewno na plus. Wszystko to naprawdę działa dosłownie od kliknięcia. Macie możliwość sterowania na przykład dźwiękiem, korektorem, wszystkim, co jest dosłownie możliwe z audio. Macie możliwość sterowania wszystkimi systemami pokładowymi, jeśli chodzi o samochód. Co ważne, warto zwrócić uwagę na to, że teraz ten system ma o wiele większą czcionkę i na pewno osobom delikatnie starszym będzie łatwiej też odczytywać, co tutaj się dzieje. Sterowanie klimatyzacją nadal jest tak, jak zadebiutowało już parę ładnych lat temu właśnie na ekranie. Nadal tutaj jest, więc macie tutaj sterowanie klimatyzacją, macie sterowanie, możliwość wentylowania, podgrzewania kierownicy, więc tutaj to pozostało. A i przycisk fizyczny teraz jest przyciskiem dotykowym. Nie zmienił się dolny panel, nadal mamy to świetne pokrętło, które steruje nam głośnością tego systemu Bowers & Wilkins, czy możliwość otwarcia schowka za pomocą przycisku. Dużą zmianą jest zmiana środkowego tunelu i tutaj bardzo fajnie, że Volvo do tego podeszło. Wcześniej jej ładowarka indukcyjna przez to, że była dokładana w latach, niestety lądowała tutaj pod tą roletką. Nie był to wygodne i niestety dosyć uporczywe, jeśli chodzi o większe telefony. Teraz ładowarka indukcyjna ma swoje
swoje miejsce, po prostu kładziemy swój telefon i dosłownie, czy to wasz iPhone, czy to Samsung, będzie się ładować tam bez żadnego problemu. Kryształowa gałka Orefort Sweden nadal pozostała, nadal pięknie zdobi to wnętrze i charakterystyczny przełącznik do odpalenia samochodu też tutaj jest. Drewno, które mamy tutaj lub zamiana na aluminium bądź jakiekolwiek inne dekory, oczywiście w przypadku innych kolorystycznie wnętrz, 2 miejsca na kubeczki i co najważniejsze dodatkowe miejsce na wasz telefon, który możecie postawić teraz tak na przykład w pionie. Tu nadal daszki są pokryte przyjemną skórą oraz prawdziwą nitką, nadal słupki są przyjemnie miękkie w dotyku. Wszędzie, gdzie dotkniecie, najprawdopodobniej będziecie zaskoczeni tutaj niesamowicie mocną jakością. I dodatkowo teraz jeszcze pojawiło się wirtualne lusterko, które jest oczywiście w opcji, dzięki któremu jak macie dosłownie 7-osobową wersję, będziecie w stanie skorzystać wtedy i widzieć, co się dzieje za pojazdem właśnie za pomocą kamery, bo to jest taki nowy feature, jeśli chodzi o 90. A tak to nadal dobrze znany nam brat, jakim jest właśnie XC90, bo ten szwedzki minimalizm kompletnie się nie znudził, nawet przez te 11 lat, od kiedy to wnętrze dosłownie zostało pokazane światu. Nowe Volvo XC90. Wsiadacie, czujecie specyficzny zapach skóry, dotykacie wszystkiego co możliwe, wszystko okazuje się bardzo przyjemnie miękkie, nie możecie się nacieszyć własnymi oczami jak to wnętrze wygląda i do tego jak zaczynacie jeździć, to okazuje się, że to jest ten stary, dobry szwedzki przyjaciel, który nie zmienił się bardzo mocno i który nadal jest ultra komfortowy, ultra luksusowy i chce wam się nim jeździć po całej Europie, przewożąc własną rodzinę w niesamowicie komfortowych warunkach. 90 nie zmieniła się pod względem wrażeń z jazdy zbytnio za dużo, ale jednak trochę zmian powiedzmy jest. I zacznijmy sobie od tego, że 90 dostała nowe zawieszenie. Jeśli chodzi o te standardowe wersje bez pneumatyki, macie teraz dostępne zawieszenie FSD. Jest zawieszeniem jakby opartym na zasadzie zmiennej charakterystyki tłumienia, dzięki czemu faktycznie jest w stanie zagwarantować jeszcze większy komfort. Teraz dołożono jeszcze dodatkowe zawory, które regulują ciśnienie w tych amortyzatorach, dzięki czemu po prostu ta charakterystyka jest w stanie się zmienić. Co prawda nie jest to takie standardowe zawieszenie jak w przypadku DCC, gdzie najczęściej są opiłki metalu. Tutaj działa to na zasadzie przepływu oleju. To dostępne od najtańszych możliwych wersji, ale dla większego komfortu wybieracie oczywiście pneumatykę, tak jak jest w naszym przypadku. A pneumatyka robi z tego samochodu niesamowicie komfortową łajbę, która po prostu płynie po wszelakich nierównościach, jakie mamy dostępne w Polsce. Jedynym małym zastrzeżeniem może być to, że kiedy wybierzecie faktycznie 22-calowe koła, chociaż na 21 też już jest troszeczkę słyszalne to koło, no to niestety te dźwięki się delikatnie potrafią pojawić. W szczególności właśnie na większych nierównościach, czy takich drobnych, jest delikatnie wyczuwalne bardziej koło, bardziej felga, niż sama praca zawieszenia. Zawieszenie działa wręcz wybornie, wybiera wszystkie nierówności, po autostradzie po prostu sunie i daje wam niesamowity komfort i precyzję prowadzenia w jednym, ale nie zmienia to faktu, że po prostu 90 jak zadebiutowała, to już pokazała co potrafi. Dosyć mocno pionierskie zawieszenie połączone poprzecznym resorem, który jest z przodu, jak i z tyłu, to jest naprawdę dosyć specyficzne zawieszenie, oparte oczywiście o wielowahacz z przodu i wielowahacz z tyłu. Tak jak to było, tak nadal jest i 90 nadal nie odpuszcza swojego tytułu króla komfortu w tak dużych SUV-ach. W przypadku pneumatyki także macie możliwość skorzystania z większej reakcji i sztywności z zawieszenia. W momencie, kiedy wejdziecie sobie tutaj w tryby jazdy, w ustawienia oraz także w sterowanie, dodatkowo pojawia się tutaj możliwość większej sztywności, jeśli chodzi właśnie o samo zawieszenie oraz także regulacji sztywności układu kierowniczego. To wszystko daje o wiele lepszą precyzję oraz możliwość jakby do konfigurowania tego samochodu do siebie, bo zbytnio innej opcji nie macie. Jazda, jeśli chodzi o ten samochód, ma być najbardziej komfortowa i nie ma tutaj żadnych trybów jazdy, oprócz trybu offroadowego, który tak naprawdę daje wam konstant AWD, czyli cały czas spięcie napędu 4x4 w proporcjach 50:50, bo mamy tutaj ten tradycyjny, normalny haldek z wałem, a nie tak jak w przypadku T8, gdzie mamy ten elektroniczny napęd. Co najważniejsze, samo nadwozie jest bardzo mocno stabilne i wszystkie możliwe wychyły oczywiście niweluje pneumatyka. Jeśli chodzi o silnik, no to było największą zagwozdką
Prom. Czy silnik B5 będzie dobrym silnikiem do właśnie XC90? Nie waży ten samochód mało, prawie 2 tony. Macie 250 koni i raptem 2 litry. To najczęściej zadawaliście to pytanie, czy 250 koni i 2 litry wystarcza? Naciskam pedał przyspieszenia, delikatna zwłoka jest, ale ten samochód się bardzo łagodnie i przyjemnie w dostojny sposób napędza i szczerze powiedziawszy, nie potrzeba tutaj kompletnie nic więcej. Jeśli jesteście nastawieni na komfort, przyjemność z jazdy, to co ten samochód potrafi najbardziej i docenisz to właśnie 250-konna wersja wystarczy Wam w zupełności. 250 koni, 350 Nm momentu obrotowego, do tego 8-biegowa skrzynia biegów, która nie zmieniła się w wersji przedliftingowej i poliftingowej, daje to bardzo przyjemne po pierwsze rezultaty w spalaniu, a co najważniejsze kulturę pracy, bo praktycznie nie słychać tego silnika 2-litrowego, dokładnie tylko słychać dosłownie minimalny szmer, jeśli chodzi o ten silnik, a zapas mocy jest oraz momentu obrotowego jest. Oczywiście, kiedy chcecie być większym wariatem, no to stoi otworem przed Wami T8, która ma 455 koni. Tutaj macie największą możliwą przyjemność z jeżdżenia. Żadnych dodatkowych układów hybrydowych. Jedynie miękka hybryda, która niesamowicie dobrze pasuje do tego silnika i lubię ją ze względu na to, że po pierwsze bardzo łagodnie jest w stanie zapalać cały silnik. W niewielkich prędkościach wspomaga także zwykły silnik spalinowy i co najważniejsze podczas hamowania także odzyskujemy energię. A hamulce, jeśli chodzi o 90, też są naprawdę na przyjemnym poziomie, bo ten samochód naprawdę bardzo przyjemnie się zatrzymuje, nieważne z jakiej dosłownie prędkości. A najbardziej pasuje tutaj ten silnik pod kątem oczywiście zużycia paliwa. Dowierzacie, że średnie spalanie z tego samochodu z ponad 1500 km, które nim pokonałem, jest na poziomie raptem 9,5 litra. Tak, średnie spalanie na trasie w takich prędkościach od 90 do 140 km na godzinę jest naprawdę fenomenalne, gdzie niewielkie wartości. 8,8, 9 litrów średniego spalania, naprawdę nie cudując z pedałem przyspieszenia, to są bardzo fajne wyniki jak na 7-osobowy samochód, do tego dosyć duży SUV, który ma możliwość pociągnięcia jeszcze jakiejkolwiek przyczepy i zawiezienia Waszej rodziny na drugi koniec dosłownie Europy. Bo to nie są duże spalania. W momencie, kiedy jedziecie nim po mieście, oczywiście będzie większe spalanie w okolicach 10 litrów, ale do tego jesteśmy powiedzmy przyzwyczajeni. Więc okazuje się, że pójście w stronę 2-litrowych jednostek, jeśli chodzi o Volvo, przez tyle lat sprawdza się i będzie się sprawdzać także raczej jeszcze dalej. Czekajcie, przecież ja zapomniałem włączyć najważniejszego. Masterz. O, przyjemność z jazdy, wygłuszenie, materiały, które tutaj są, to na pewno docenicie momentalnie, oprócz także systemów bezpieczeństwa, które są nowsze. 90 według producenta została jeszcze lepiej wygłuszona. Jakby 90 wcześniej już nie była totalnie cicha. Jadąc po 120, 140, 150, 160 km na godzinę praktycznie nie usłyszycie w większości jakichkolwiek dosłownie szmerów z zewnątrz. Jest to także zasługa tego, że my mamy w tym samochodzie też podwójne klejone szyby, jeśli chodzi o wszystkie możliwe szyby, za co oczywiście delikatnie trzeba dopłacić, ale warto. Dodatkowo sam producent także w nowej 90 zwiększył wygłuszenie w słupkach oraz przednich drzwiach, dzięki czemu faktycznie jeszcze jest ciszej, a cisza tutaj łączy się także z systemem nagłośnienia, który szczerze powiedziawszy jest naprawdę najwyższej możliwej ligi. W pewnym momencie macie ochotę wyjść z domu wieczorem i po prostu pojeździć i posłuchać sobie Bowersa, bo można się rozpływać nad tym, jak to brzmi. Oh, wish she comes. Well, well. No dobra, wystarczy tego, bo nam zdejmą monetyzację z materiału. Jeśli chodzi o to audio, jest to najlepsze audio, jakie możecie usłyszeć w całym segmencie Automotive. 19 głośników, 1500 prawie W mocy, do tego system Fresh Air Woofer, czyli zastosowanie dosłownie subwoofera w przedniej grodzi, który dodaje niesamowitej głębi, jeśli chodzi o scenę muzyczną. W połączeniu razem z całym wyciszeniem 90, uwierzcie mi, że nieważne na jakim poziomie głośności słuchacie, zawsze jest niesamowicie czysty dźwięk, a jest to także zasługa tego, że cały system Android Automotive odpowiada tutaj za nagłośnienie tego systemu, dogadanie się ze wzmacniaczem Bowersa & Wilkinsa
i to daje Wam naprawdę spore możliwości. Czy zostało jeszcze jakkolwiek coś zmienione? Nie, okazuje się, że zbytnio nie. Aktywny tempomat nadal działa świetnie. Wszystkie systemy bezpieczeństwa niby zostały odświeżone, niby zostały przeprogramowane na te nowe możliwości, jeśli chodzi o Volvo, ale to są nadal te same elementy, które szczerze powiedziawszy przed faceliftingiem działały świetnie i teraz także działają po prostu wybornie. Bo jak wsiądziecie do nowego XC90, będziecie tak samo zadowoleni jak ze swojego starego XC90. I szczerze powiedziawszy, tym samochodem nie chce się jeździć szybko. Macie w zapasie dosyć sporo mocy, możecie zawsze nacisnąć ten pedał przyspieszenia, ale gładkość pracy 8-biegowej skrzyni biegów, która tutaj jest, oraz także połączenia tego z silnikiem, napędem na 4 oraz samym wygłuszeniem, no to szczerze powiedziawszy, po prostu wy się toczycie od 90 do 120 km na godzinę i macie ochotę, żeby ta podróż nie skończyła się prawie nigdy. Moi drodzy, nie ma to jak pojeździć Volvo XC90. Jedna z największych przyjemności, jaka jest możliwa, to jest właśnie XC90. Dobrze mnie znacie i wiecie o tym, że bardzo lubię tę szwedzką markę i bardzo lubię produkty od nich i rzadko kiedy jakkolwiek neguję te samochody, bo po prostu są dla mnie czymś przyjemnym. I 90 od 11 lat, jak aktualnie jest dostępna, jest samochodem niesamowicie mocno przyjemnym, komfortowym, naturalnym w środku, z prawdziwym drewnem, z prawdziwym aluminium, z niesamowitym Bauersem w środku, komfortem podróżowania nawet dla 7 osób, a w 5-osobowej wersji to już w ogóle z wielkim bagażnikiem oraz luksusem, jaki jest tylko możliwy w tej marce. To mi się podoba, że nadal jest dostępny, nadal z silnikiem benzynowym, a nie tylko i wyłącznie elektrycznym, co najważniejsze, z rozsądną paletą silników i ceną, która też jest w miarę, powiedzmy, atrakcyjna. Jeśli chodzi o najtańsze możliwe dostępne egzemplarze, a okazuje się, że są takie, koszt okolice 339 000 złotych. Oczywiście kolor, zawieszenie, felga, wszystkie różnego rodzaju dodatki gdzieś tam będą Was kosztować i średnio te samochody najczęściej będą wyposażone na kwotę okoli 400-420 000 złotych. Nasz rodzynek, który jest wyposażony dosłownie we wszystko, w pakiecie Ultra kosztuje 469 000 złotych, ale jest dopchany we wszystko, co jest możliwe. Skóra nappa, Bauers, także dodatkowe progi, zawieszenie pneumatyczne, to robi spory koszt, ale da się te samochody skonfigurować oczywiście tak jak Wy chcecie, bo to w końcu Wasz ukochany Volviak. I jeśli macie zamiar zmieniać swojego Volviaka z 90 przedliftowej na poliftową, mogę Wam szczerze powiedzieć, zróbcie to, bo niby zmiany są nieduże, ale w szczególności odczują je właściciele poprzedniej generacji, czy tam wersji przedfaceliftingowej, bo delikatnie zostały poprawione jeszcze kolejne elementy, więc jeśli kończy Ci się leasing na aktualne 90, to fajnie by było zmienić je na nowe 90 po faceliftingu. Najwyższa wersja wyposażenia T8 i układ hybrydowy, szczerze powiedziawszy, ja nie jestem jakoś bardzo przekonany do tego układu w 90. W 60 naprawdę bardzo potężny, bardzo przyjemnie napędzający się samochód. W 90 także, kiedy chcecie zaskoczyć jakkolwiek wszystkich spod świateł, to wybierzecie sobie T8 lub w momencie, kiedy właśnie macie możliwość ładowania tego samochodu w garażu, bo wtedy Wam się odwzajemni po prostu z nawiązką, jeśli chodzi o spalanie. A tak to B5 250 koni jest w zupełności wystarczająca i co najważniejsze, dając komfort i przyjemność korzystania z tego samochodu całej rodzinie. Z dużym zbiornikiem przejedzie naprawdę masę kilometrów, a o to w tym samochodzie chodzi, bo każda długa trasa to jest po prostu banan na twarzy, że możecie ją właśnie pokonać w Volvo XC90. Niby to samo, a jednak trochę inne. I szczerze powiedziawszy, to mi się niesamowicie podoba, że ten produkt jest nadal razem z nami, bo to nadal jest ta sama, świetnie jeżdżąca, niesamowicie brzmiąca w środku, wygłuszona, wytłumiona i dodająca mnóstwo ilości przyjemności dotykania naturalnych materiałów w środku 90, z którą ciężko będzie mi się rozstać. I tak to moi drodzy wygląda najnowsze XC90 po faceliftingu. Ja nadal jestem w tym samochodzie zakochany, ale to słyszycie oczywiście z ust Volviarza. Mam nadzieję, że drogi widzu, jeśli dobrnąłeś tutaj i przeżyłeś ten cały materiał Volviarza gadającego o Volvo, to mam nadzieję, że chociaż dołączysz do subskrybentów kanału Motookiem, bo to dzięki Tobie my pokazujemy Ci tą motoryzację, która jest naprawdę ciekawa jeszcze na tym świecie. Więc co? Dzięki, że dołączyłeś do subskrybentów, my dzięki temu przetestujemy sobie kolejne Volvo, Mercedesa, Audi, a może i jeszcze parę innych nowych marek na naszym kanale. Dzięki za
za obejrzenie tego materiału. Dajcie znać także w komentarzu, jak wam się podoba najnowsza XC90 po zmianach. No, a my widzimy się w kolejnym Motookiem.